Początek XVIII stulecia nie rozpieszczał naszych przodków. Zafundował im całą masę zabójczych atrakcji, a jedną z nich była ostatnia wielka epidemia dżumy w Europie. Już na początku wieku choroba ta grasowała w Konstantynopolu i w europejskiej części Turcji. Czym dokładnie była? W dawnych zapisach nazwy, takie jak dżuma, mór czy morowe powietrze, nie zawsze były używane jako ścisłe określenia jednej konkretnej choroby. Dżumę w dzisiejszym sensie medycznym wywołuje bakteria Yersinia pestis, a jej główne postacie kliniczne to dymienicza, septyczna i płucna. Ze względu na to, że w niektórych relacjach opisy symptomów niekoniecznie pokrywały się z podręcznikowym wzorcem, były nieprecyzyjne, niepełne albo wręcz inne, rozważano także alternatywne hipotezy. Najbardziej znaną była wirusowa gorączka krwotoczna. Pojawiały się też przypuszczenia o wągliku lub innej jeszcze nieznanej nam chorobie zakaźnej. Obecny stan badań przemawia jednak wyraźnie za tym, że pandemią, z którą przyszło mierzyć się ludzkości od średniowiecza do omawianych przez nas czasów, była prawdziwa dżuma. W szczątkach ofiar z tego okresu w różnych częściach Europy wykryto genom wywołującej ją bakterii, co zdaje się przesądzać sprawę. Nie znaczy to jednak, że obok niej nie pojawiały się inne choroby, które mogły zacierać obraz w dawnych relacjach. No dobrze, jakie więc były te objawy i jak można było się zarazić? Najczęstszą, podstawową formą choroby była postać dymienicza. Człowiek zostawał zarażony w momencie, kiedy ugryzła go zainfekowana bakteriami pchła. Owad, próbując się pożywić, wstrzykiwał mu dzikich lokatorów, a oni docierali do najbliższych węzłów chłonnych. Po upływie 2 do 7 dni okazywało się, że coś jest nie tak. Najpierw u chorego pojawiały się gorączka, dreszcze, bóle głowy i osłabienie. Następnie powiększały się, i to znacznie, węzły chłonne, zwłaszcza w pachwinach. Stawały się bolesne, twarde i mogła gromadzić się w nich ropa. To były właśnie te słynne dymienice i to w nich namnażały się chorobotwórcze bakterie. Śmiertelność tej postaci przy braku leczenia wynosiła od 1/3 do ponad połowy przypadków. Przy postaci septycznej, inaczej posocznicowej, dochodziło do ogólnego zakażenia organizmu, który w odpowiedzi dawał bardzo niebezpieczną ogólnoustrojową reakcję zapalną. W przypadku tej postaci dżumy powstawały drobne zakrzepy w końcowych naczyniach krwionośnych palców rąk i stóp oraz nosa, czego skutkiem był bardzo charakterystyczny symptom – zgorzel objawiająca się czarnym zabarwieniem martwych tkanek. Pasuje to jak ulał do opisów epidemii czarnej śmierci w średniowieczu. Postać septyczna pojawia się jako powikłanie postaci dymieniczej albo od razu rozwija w tej formie, czyli pacjent zaraża się tak samo, ale ma większego pecha. Śmierć następuje w przeciągu kilkudziesięciu godzin od wystąpienia objawów na skutek wstrząsu septycznego oraz niewydolności narządów i jest niemal pewna. I wreszcie postać płucna charakteryzuje się bardzo ciężkim zapaleniem płuc. U chorych pojawia się wysoka gorączka, duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej, plucie krwią lub krwistą wydzieliną i sinica. Bez leczenia praktycznie zawsze kończy się szybką śmiercią, czasem już w ciągu 1 doby. Jest niebezpieczna również dlatego, że cechuje się dużą zaraźliwością drogą kropelkową bez konieczności udziału pcheł, choć może również wystąpić jako powikłanie postaci dymieniczej. Uchodzi za postać rzadszą, a jej ogniska były zwykle bardziej lokalne i szybciej się wypalały. Czy więc wszystkiemu winne były zapchlone szczury, które przez lata podejrzewano o przenoszenie choroby? Z jednej strony tak, związane z ludzkimi siedzibami, wędrujące na statkach i wozach szlakami handlowymi, intensywnie się rozmnażające, stanowiły naturalny rezerwuar Yersinia pestis. Mogły się wzajemnie przy udziale pcheł zarażać i w ten sposób rozprzestrzeniać chorobę. Człowiek łapał bakterię po ugryzieniu przez pchłę żerującą wcześniej na chorym gryzoniu lub przez kontakt z zakażonym zwierzęciem lub jego tkankami. Ale najnowsze badania sugerują, że schemat najprawdopodobniej nie był taki prosty. Infekcja między ludźmi mogła być roznoszona także przez ludzkie ektopasożyty, przede wszystkim wesz odzieżową i być może też pchłę ludzką. Miało to ogromne znaczenie w warunkach nędzy, ścisku i brudu i zdecydowanie lepiej tłumaczyłoby skalę epidemii. Czego jak czego, ale wszy i pcheł w XVIII wieku z pewnością nie brakowało. Klasycznie drogą kropelkową, jak już wspomniałem, przenosiła się tylko płucna postać dżumy. Do Polski zaraza ta nadciągnęła z kierunku południowo-wschodniego, prawdopodobnie za sprawą migracji ludności i kontaktów handlowych.
Nie da się jednak tego ustalić bezspornie i oczywiście hipotezy są różne. Faktem pozostaje, że najpierw zaatakowała miasta na Rusi Czerwonej. Stopniowo rozszerzała swój zasięg na zachód i północ, obejmując Małopolskę, Mazowsze, Wielkopolskę, Kujawy, Warmię i Pomorze Gdańskie. Przemieszczanie się tej choroby na ziemiach polskich jest w dużej mierze wiązane z działaniami III wojny północnej. Wojska zawsze dobrze odgrywały rolę nośnika epidemii i tym razem zapewne nie było inaczej. W konflikcie tym chodziło ogólnie o to, że duńsko-sasko-rosyjskie przymierze postanowiło złamać szwedzką hegemonię na Bałtyku. Każdy z członków koalicji miał też oczywiście swoje porachunki ze Szwecją i własne cele na widoku. W naszym lokalnym kontekście Augustowi II Mocnemu, ówczesnemu królowi Polski i elektorowi saskiemu marzyło się zyskanie kontroli nad inflantami. Mimo sprzeciwu Rzeczypospolitej postanowił zrealizować swoje ambicje za pomocą rodzimych saskich wojsk. Niestety, delikatnie mówiąc, nie wszystko poszło zgodnie z planem i walki przeniosły się na teren Polski, która mimowolnie stała się uczestnikiem tej chryi. O inflantach można było zapomnieć, a gra zaczęła już toczyć się o polski tron, bo młody, lecz zdolny król Szwecji, Karol XII, postanowił raz na zawsze pognębić przeciwnika i doprowadzić do elekcji posłusznego sobie kandydata, którym był Stanisław Leszczyński. A szlachta, jak się domyślacie, tradycyjnie podzieliła się w swoich sympatiach, więc wojna domowa stała się faktem. Generalnie teatr działań wojennych przeniósł się do Wielkopolski od drugiej połowy 1704 roku. Odbyło się tu kilka ważnych bitew pod Poznaniem, Poniecem, Wschową i Kaliszem. Następowały przemarsze wojsk i okupacje. Ludność gnębiona była kontrybucjami i grabieżami, przy czym niewielkie znaczenie miało, czyje to wojska były. Wybuchały pożary, w wojennym ogniu spłonęło 3/4 Kalisza. Z kolei Leszno i Rydzyna, jako dziedziny Leszczyńskiego, prawdopodobnie celowo zostały zniszczone przez wojska rosyjsko-saskie. Na dodatek zima przełomu roku 1708 i 1709 była wyjątkowo mroźna, być może najzimniejsza w Europie od 500 lat, jak wynika ze współczesnych badań. Wszystkie te dewastacje, wymuszenia, klęski i pojawiający się głód zwiększały nędzę ludności, a epidemia była tylko zwieńczeniem i konsekwencją całej serii nieszczęść. Z wszystkich dotychczasowych fal dżumy doświadczających Europę, to właśnie ta z początku XVIII wieku w naszym kraju narobiła największych szkód. Do jej rozprzestrzeniania się przyczyniły się zarówno ruchy wojsk przewalających się przez cały kraj, przy czym najwięcej, zgodnie z czarną legendą epoki, oberwało się za to Szwedom, jak i ucieczki ludności cywilnej w przerażeniu uchodzącej z zapowietrzonych obszarów. W Wielkopolsce dżuma zebrała największe żniwo w latach 1709-1710. Kiedy się jednak pojawiła? Znalazłem twierdzenia, że we wsi Kuchary Borowe koło Konina zaobserwowano w 1705 morowe powietrze wśród chłopów. Jednak czy była to dżuma? Jest wysoce wątpliwe. Według części źródeł pierwszym wielkopolskim ogniskiem dżumy był Poznań, gdzie choroba pojawiła się latem roku 1707. Napomknę tylko dla porządku, że część badaczy z kolei oddaje pierwszeństwo w tej kwestii dla Ostrowa i Kalisza. Jakkolwiek było, jej skutki dla Poznania okazały się straszne. Początkowo zachorowania były nieliczne, wywołały jednak panikę i spowodowały masową ucieczkę z miasta. Kto mógł, opuszczał Poznań, a w pierwszej kolejności wszyscy bogatsi obywatele oraz władze miejskie z burmistrzem i rajcami na czele, pozostawiając miasto na łasce losu, co podobno zdarzyło się nie po raz pierwszy. Wkrótce w mieście zapanował chaos. Zmarłych chowano w pośpiechu i często nago, w ogrodach i innych niepoświęconych miejscach. Taki pochówek trojga osób przy domostwie z tego okresu odnaleziono na przykład w okolicy Ronda Śródka. Tylko jedną osobę umieszczono w sosnowej trumnie, pozostałe zwłoki prawdopodobnie owinięto płótnem. Zaraza szalała, a miasto stało się jak wymarłe. W rok później, kiedy napór epidemii nieco zelżał, ci, którzy ocaleli, stopniowo powracali do miasta. Dziękowano Bogu za przeżycie, ale postanowiono też zabezpieczyć się na przyszłość na inne sposoby. W maju 1708 w Poznaniu wydobyto z grobu wieszczą niewiastę i unieszkodliwiono ją przez ucięcie głowy. Skąd taki pomysł? Nie była to żadna nowość, ale od dawna znana praktyka w całej Europie Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach. Szkodliwych zmarłych, upiory, czy też inaczej wampiry, należało w odpowiedni sposób zneutralizować. Metod było wiele: odcinanie głowy, przebijanie kołkiem,
palenie zwłok i wiele innych. Różniły się one w zależności od obszaru, podobnie jak nazwy takich delikwentów. W Wielkopolsce nazywano ich wieszczymi i wierzono, że mogą oni być m.in. źródłem epidemii. Jedna z najstarszych historii wiążących tego typu upiorzycę bezpośrednio z zarazą pochodzi z Lwowa. Roku pańskiego 1572 w Lwowie pogrzebano pewną niewiastę, po której śmierci powstała straszliwa zaraza morowa, która nie skończyła się dopóki nie wygrzebano umarłej z grobu i nie odcięto jej głowy rydlem, która to niewiasta miała na ten czas w ustach kawałek skrwawionej sukni. Podobne wydarzenie, jak to w Poznaniu, miało miejsce w Gnieźnie. Po pierwszych zgonach w sierpniu 1708 spowodowanych dżumą mieszkańcy uznali, że zarazę roznoszą upiory. 15 września rozkopano więc grób pierwszej ofiary choroby i przypuszczalnej sprawczyni moru Katarzyny Ostafii i jej córki Zofii, a następnie odcięto im głowy. Skala podobnych wierzeń musiała być w narodzie dość duża, bo jeszcze ponad 30 lat później biskup poznański Teodor Kazimierz Czartoryski zakazywał wykopywania trupów podejrzewanych o bycie upiorem, grożąc za to ekskomuniką. Żadne zabiegi jednak nie pomogły ani mieszkańcom Poznania, ani Gniezna. Taki zapis, sporządzony 2 lata później przez proboszcza kościoła Świętej Trójcy w Gnieźnie, księdza Alberta Rosińskiego, znajdujemy w księdze metrykalnej. Roku pańskiego 1708, 27 sierpnia, poczęło grasować morowe powietrze po całej Polsce, na które tu, w Gnieźnie, umarło 5000 ludzi od roku powyżej rzeczonego, aż do roku 1710, których nazwiska w tej księdze nie są zapisane nie z niedbałości w czasie trzykrotnego moru, lecz dla braku księży, albowiem wielu w tym powietrzu pomarło. Natomiast Poznań zaraza zaatakowała po raz drugi w czerwcu 1709 roku. Tym razem przywleczono ją na pewno z Kalisza. Początkowo chorych wypędzano, by dogorywali poza miastem. Znowu nastąpiła też powtórka z rozrywki i masowy eksodus. Ucieczką salwowała się m.in. kapituła poznańska. Znalazła schronienie w Wielichowie, ale nie na długo, bo z powodu rozprzestrzeniania się choroby dostojnicy kościelni musieli przenieść się dalej, do Żegowa. Miasto opustoszało, pozamykano wszystkie kościoły, ustał prawie całkowicie handel i ruch na ulicach. Trup ścielił się gęsto, niekiedy wymierały całe rodziny. Znacząco spadła ilość narodzin i praktycznie nie zawierano w tym okresie małżeństw. Za to ilość testamentów wzrosła. Nastroje były ponure, tym bardziej, że gdy okazało się, że miasto jest całkowicie skażone, to bramy zamknięto i z kolei nikogo nie wypuszczano z przerażającej pułapki. Zmarłych chowano w wyznaczonych miejscach poza murami. Jednym z nich był dół leżący za bramą wrocławską, gdzie dziś znajduje się kupiec poznański. Oczywiście ktoś musiał zabierać zmarłych z domów i z ulic, transportować na miejsce przeznaczenia i grzebać ciała. Jak można się spodziewać, niewielu się do takiej pracy garnęło, bo też i była niebezpieczna. Tym niewdzięcznym zajęciem zajmowali się specjalnie wynajęci do tego celu grabarze, zwani kopaczami. Najczęściej rekrutowali się oni z nizin społecznych, niekiedy pochodzili z przymusowej łapanki. Dla ludzi, których stan majątkowy oscylował w okolicy zera, była to poniekąd szansa na wzbogacenie się. Miasta zapewniały im mieszkanie, narzędzia pracy, wyżywienie i zapas gorzałki, by łatwiej było znosić trudy tej stresującej roboty. Zapłaty były wysokie, a po zakończeniu morowego powietrza można było liczyć na dodatkową gratyfikację, o ile się przeżyło. Kopacze mieli rzecz jasna swoje sposoby na zabezpieczenie się. Udało mi się znaleźć przepis pochodzący co prawda nie z Wielkopolski, ale z pobliskiego Śląska z XVII wieku. Ponoć był rozpowszechniony jeszcze i w następnym stuleciu. Weź w równych częściach cytwaru, białego dyptamu, gałki muszkatołowej, piołunu, dębowych liści, owoców wawrzynu, ziemi pieczętnej białej, czerwonej i szarej oraz sproszkowanych kości zmarłych. Połącz je ze świeżym smarem do kół, uformuj globulki i łykaj po jednej codziennie rano, a jeszcze tego samego dnia uwolnisz się od pestylencji. Skuteczność gwarantowana, chciałoby się rzec. Jednak nawet ówcześni lekarze ostrzegali, że to nie działa, podobnie jak i inne bardziej jeszcze niebezpieczne praktyki ochronne. Niektórzy bowiem w desperacji wpadali na pomysł picia ropy z dymienic zakażonych osób, co nie tylko nie mogło pomóc, ale raczej było prostą drogą do wywołania dżumy u siebie, bo jak mówiłem, przez kontakt z tkankami i płynami ustrojowymi chorych też można było się zarazić.
Od członków takich, nazwijmy to, służb sanitarnych, jak można określić kopaczy, wymagano, aby przede wszystkim byli dobrze oznakowani, często symbolem krzyża lub łopaty, i w ten sposób pozwalali zdrowym uniknąć kontaktu ze swoją osobą. Oczekiwano też, że prace będą wykonywać sumiennie i zachowywać się przyzwoicie. Jak się okazuje, różnie z tym bywało. Porzucone w panice przez uciekinierów domy i kamienice oraz inne pozostawione dobra stawały się łatwym łupem dla złodziei. Często takim szabrownictwem trudnili się właśnie kopacze, chociaż rzecz jasna nie tylko oni. Zdarzało się, że przywłaszczali sobie też rzeczy lub gotówkę z domów zmarłych osób. Niekiedy pociągano ich za to do odpowiedzialności. Areną niezwykłego procesu z kopaczami w roli głównej stał się właśnie Poznań. Nie wątpię, że nawet ogarnięte apatią i beznadzieją miasto zostało zelektryzowane wiadomością o mazaczach morowych. W zachodniej Europie nie było to zjawisko nowe. W przeszłości często zdarzało się w Niemczech, Francji, Italii czy Hiszpanii, że jacyś nieszczęśnicy zostawali oskarżeni o celowe rozsiewanie zarazy. Mieli oni, powodowani złośliwością, zazdrością, chęcią zysku lub wreszcie z podszeptu szatana, sporządzać różnego rodzaju szkodliwe specyfiki, które potajemnie rozprowadzali po mieście wśród niczego nie podejrzewających mieszkańców, a to sypali jadowite proszki na ulice i podrzucali je do kościołów, a to zatruwali studnie truchłami zwierząt, a to znowu smarowali klamki i drzwi specjalnymi maziami, wreszcie podawali zarazę w lekarstwie, napoju lub pożywieniu. Oczywiście chorobotwórcze substancje sporządzano z wydzielin chorych lub ciał ofiar epidemii. W XVIII wieku mazacze byli już tematem mocno przebrzmiałym, za to u nas jedyne 3 udokumentowane takie procesy pochodzą właśnie z tego okresu. Tak więc w Poznaniu w 1709 roku 5 grabarzy stanęło przed sądem. Oskarżeni zostali o rozsmarowywanie trujących maści na ścianach kamienic na Chwaliszewie i Garbarach. Szczegółowe śledztwo wykazało, że do ich sporządzania używali m.in. ludzkiego mózgu, pozyskanego od zmarłej osoby pod Naramowicami. Ponadto, jak się okazało, oddawali się pijaństwu, złodziejstwu oraz rozpuście. Poznańskim kopaczom oprócz zbrodniczych praktyk i okradania domów zarzucono także brak poszanowania dla zmarłych oraz niedbalstwo. Zdarzało się, że płytko tylko przysypywali masowe mogiły ziemią, na skutek czego psy wykopywały zwłoki, obgryzały i rozwłóczyły po okolicy. Wyrok mógł być tylko jeden – śmierć, choć w miarę litościwa, bo przez ścięcie mieczem. Jak się domyślacie, uciekinierzy z Poznania już podczas pierwszej fali epidemii szybko roznieśli zarazę po całym województwie. Zostały zaatakowane mniejsze miasta jak Kalisz, Kępno, Poniec, Grodzisk, a w roku 1709 Wschowa, Leszno, Rawicz i inne. Jednak władze wielu miasteczek zachowały rozsądek i zimną krew i w przeciwieństwie do władz Poznania zajęły się zarządzaniem kryzysowym. Wydano szereg postanowień, które miały uchronić obywateli przed rozprzestrzenianiem się i skutkami choroby. Tak było m.in. w Lesznie. Co prawda mam niejednoznaczne informacje odnośnie tego, kiedy zaraza zawitała do jego bram. Część badaczy wymienia już rok 1707. Edmund Raczyński podaje nawet barwną historyjkę, jak do tego doszło. Oto magistrat w Lesznie wszelkiego dokładał starania, aby miasto od zarazy ochronić, gdy pustka kilku niebacznych młodzieńców zniweczyła zaradcze jego środki. Pewnego wieczora rzemieślniczkowie z Leszna, przechadzając się po błoniach miastu przyległych, spostrzegli Żyda jadącego brodzką bryczką towarami naładowaną. Przyszła im wtenczas myśl pusta, aby celników udawać i Żyda nastraszyć przetrząśnieniem jego wozu pod pozorem szukania w nim kontrabandy. Opór Żyda odpychającego mniemanych celników pomnażał ich ciekawość. Obstępują oni brykę, zatrzymują konie, rewidują towary i z niemałą trwogą swoją znajdują obwiniętego między surowymi skórami trupa, na którym sine plamy wskazywały ślady morowej zarazy. Był to Żyd z Brodów, jadący, który poprzedniej nocy umarł i którego współwiercy jego tajemnie uwozili, aby go pochować na pobliższym żydowskim cmentarzu. Dreszcz ogarnął lekkomyślnych młodzieńców. Obawa zarazy rozwinęła w nich zaród takowej. Wszyscy tegoż dnia jeszcze się rozchorowali i niemal wszyscy pomarli, a przy nich do 2000 mieszkańców Leszna.
I jak może pamiętacie z poprzednich odcinków, Leszno było obok Ostroroga jednym z głównych ośrodków braci czeskich w naszym kraju. Jeden z nich, niejaki Samuel Arnold, pozostawił bardzo ciekawą relację z tego okresu. Upatrywał w zarazie karę za bezbożne życie mieszkańców Leszna oraz nadużycia władzy. Według jego relacji epidemia wybuchła w lipcu 1709. Może jak w przypadku Poznania było to drugie uderzenie choroby? Samuel nic jednak nie wspomina o poprzednich przypadkach. Zaznacza, że wcześniej dżuma szalała głównie w większych miastach. Podeszła ku Lesznu w 1708, opanowując najpierw pobliskie miejscowości, m.in. Kościan i Poniec. 25 lipca podaje jako dzień ujawnienia choroby. Tego dnia miejscowi Żydzi licznie wdarli się do domu piekarza i innych osób handlujących żywnością i zaczęli masowo ją wykupywać. Wydało się przy tym, że tej nocy kilku z nich zmarło na dżumę, która już od jakiegoś czasu wśród nich się szerzyła, ale ją ukrywali. Kontakty codzienne z Żydami były normą, więc wśród pozostałej ludności Leszna zapanowała panika. Wielu było przekonanych, że już zdążyło się zarazić. Część mieszkańców opuściła miasto i udało się do sąsiednich miejscowości. Tymczasem, ponieważ pośród chrześcijan nie zanotowano na razie choroby, stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy namówić Żydów do opuszczenia miasta, co zresztą wielu z nich samych chętnie robiło. Dzielnicę żydowską odizolowano, wyloty uliczek były pilnowane, a chrześcijańscy mieszkańcy najbliższych domów mieli zakaz wychodzenia i dostarczano im wszystko, czego potrzebowali. Zakazano zgromadzeń, chociaż początkowo można było chodzić do kościoła. Przezorny magistrat przedsięwziął wszelkie środki, jakie mógł. Wysłał nawet delegację na Śląsk w celu otrzymania pomocy i zaprowiantowania miasta. Mimo wszystkich starań, zaraza wydostała się wkrótce poza pierwotne ognisko. Izolowano więc kolejne zapowietrzone ulice. Dla zadżumionych stawiano też namioty na przedmieściach. Jednak w miarę rozwoju sytuacji do miasta wkradł się chaos i nikt już nie przestrzegał ustaleń. Szczyt zarazy przypadł na wrzesień i październik, gdzie co dnia umierało około 20-50 osób, a 12 października zanotowano rekordowe 356 zgonów. Potem ich liczba zaczęła się stopniowo zmniejszać, aż w lutym następnego roku miasto było prawie wolne od epidemii. Oczywiście wraz z postępami dżumy sytuacja w mieście dramatycznie się pogarszała. Chorymi nie miał się kto opiekować, nie mówiąc już o leczeniu. Osieroconymi dziećmi nikt nie chciał się zająć. Wiele osób zmarło też z głodu. Ogólnie w mieście brakowało żywności. I tutaj na ratunek pospieszyły wcześniej zaalarmowane śląskie miasta, z których każdego tygodnia we wtorki i piątki docierały do zapowietrzonego Leszna wozy z żywnością. Tymczasem miejscowy lekarz i chirurdzy pozarażali się i pomarli. Także grabarze nie cieszyli się zbyt długim życiem, w związku z czym zwłoki leżały w mieszkaniach lub na cmentarzu, w trumnach, ale nie pogrzebane. Podobno 100 ciał przez 8 dni oczekiwało w domach i 136 na cmentarzu, zanim rozwiązano kryzys pochówkowy. Warto zwrócić uwagę, że władze zadbały o to, by zmarłych zawsze chować w trumnach. Bardzo tego pilnowano, ponieważ chciano uniknąć wzburzenia ludności. Co ciekawe, kiedy zmarli lekarze i zabrakło medykamentów, wielu chorym się poprawiło. Zostawiam wam do oceny, jak to świadczy o poziomie ówczesnej medycyny. Samuel poczynił też spostrzeżenia, że głównymi ofiarami dżumy byli mężczyźni, osoby wątłe i schorowane, a także młodzież i dzieci. Kobiety jakoś lepiej znosiły morowe powietrze, w związku z czym w mieście pozostało wiele wdów. To spostrzeżenie jest bardzo interesujące, bo akurat dawni lekarze z różnych względów uznawali białogłowy za bardziej podatne na epidemię, wymieniając obok wielu innych przyczyn ich wrodzoną ciekawość, która miała powodować narażanie się przez częstsze kontakty z innymi. Na koniec nasz kronikarz wyraził oburzenie zachowaniem co po niektórych obywateli leszczyńskich, którzy w obliczu katastrofy postanowili używać póki życia, jedząc, pijąc, a nawet o zgrozo tańcząc i oddając się innym swawolom. Na ruinach spalonego Kalisza mur pojawił się w 1708 roku. Wydarzenia wojenne, pożar i zachorowania tak dalece zniszczyły ludność miasta, że przy życiu zostało tylko 78 ludzi, którzy zamieszkiwali w 34 domach. Jednak nie był to koniec nieszczęść, bo chorobę powtórnie przywlokły tam wojska saskie. Najjaśniejszego królewicza Augusta chorągiew, pancerna, która gwałtem do miasta wjechała, bywszy zapowietrzona, miasto powtórnym powietrzem zaraziła, które było od plagi boskiej uwolnione. Bo chorych pachołków swoich przywieźli, którzy tejże nocy pomarli, na których były morówki.
A teraz i w tychże kamienicach, w których ci szpachołcy pomarli, powietrze się pokazało i powtórnie miasto opanowało. Morówki. Były to wrzody wywołane morem, jak pisze Giedroyć, nad skórą wystające. Oprócz morówek i dymienic, inaczej bolączek, rozróżniano jeszcze bliżej nieokreślone, ale po różnych częściach ciała, rozsypane miastki zwane inaczej blachami i karbunkuły, które zaczynały się od małej, świerzbiącej krostki, były jednak uważane za najgroźniejsze, bo potrafiące zarazić całe ciało i przeradzały się w duże, rozpalone wrzody. Wierzono, że przez wszystkie te wytwory organizm niejako wypycha truciznę ze swego wnętrza i uważano za korzystne, kiedy dymienice pękały i ropa z nich wypływała. Ale wróćmy do rozwoju sytuacji w Wielkopolsce. Najgorszy był podobno rok 1709. Do tego czasu zaraza ogarnęła już cały region, nie oszczędzając ani miast, ani wsi. Grasowała w Skokach, w Pakości, gdzie zmarło 400 ludzi i Szubinie, gdzie z kolei z 400 mieszkańców ostało się tylko 2 gospodarzy. Jedne z najpoważniejszych strat zanotowała wtedy Wschowa. Pierwszą ofiarą zarazy stała się tam pewna mieszczka, która zmarła 8 czerwca 1709 roku. W ciągu 5 miesięcy w jej ślady poszło prawie 3000 ludzi. We Wschowie przeprowadzono nawet sekcję zwłok jednej z ofiar epidemii, aby dociec przyczyn choroby, ale nie mogło to przełożyć się na ratunek dla mieszkańców. Jaki Armagedon tam panował, malowniczo oddaje opis Edmunda Raczyńskiego. Dla ubogich chorych zbudowano szopy, gdzie ci nieszczęśliwi pomocy pozbawieni z głodu umierali. Majętniejsi nawet na próżno pomocy wzywali. Wszyscy albowiem lekarze miejscowi wymarli. Żądza korzystania z publicznego nieszczęścia stała się w tym zdarzeniu powodem wielu zdrożności i zbrodni. I tak kopacze dobijali chorych, po których się zyskownej spodziewali zdobyczy. Żywo ich nawet, jak twierdzą, grzebali. Uważano naówczas w Wschowie, iż zwyczajne lekarstwa zamierzonego na chorych nie czyniły skutku. Pomocniejszymi były domowe środki, jako to miód, ocet, olszowe liście, cytryny i tym podobne. Pobliższe miasta śląskie przyszły Wschowie na pomoc. Nadesłana żywność i odzienie ulżyły cierpieniom uboższej klasy i przyczyniły się do uśmierzenia zarazy. W tym najbardziej pechowym roku zaraza zawleczona została też do Wolsztyna, gdzie uśmierciła 1400 ludzi. Pojawiła się również w Międzyrzeczu, gdzie zmarło 1054 chrześcijan i 1700 Żydów. Ciekawy opis zachowania się ludności w czasie zarazy znajdujemy w Międzychodzie. Epidemia dżumy spowodowała śmierć w mieście i okolicy około 1600 osób. Kto mógł, uciekał z miasta. 30 sierpnia opuścili swe domy zamożniejsi obywatele, którzy urządzili dla siebie w pobliżu Mierzyna specjalny obóz, tak zwaną kwarantannę. Niestety i w tym strzeżonym obozie umarła 1/3 uciekinierów, prawdopodobnie z powodu nieprzestrzegania przez uchodźców obozowej dyscypliny. Ani w mieście, ani tu nie było żadnej opieki lekarskiej. Urzędujący starosta Bogusław Unruch opuścił miasto, udając się z rodziną do pobliskiego Gorzynia. Duchownym kościołów katolickiego i ewangelickiego wydano zakaz odbywania nabożeństw w okolicznych wsiach niezagrożonych zarazą. Podobnie postąpili protestanci. Z 8 grabarzy, jakich wówczas miało miasto, tylko 2 pozostało przy życiu. Zaraza trwała do Wielkanocy 1710 roku. Wtedy to do oczyszczonego i wydezynfekowanego miasta powróciła ludność. Do Wągrowca morowe powietrze przyniosła córka mieszkanki tego miasta, niejakiej pani Rogalińskiej, która przybyła do rodzinnego domu z ogarniętego zarazą Poznania. Zmarła 17 czerwca 1709 roku. Dalej poszło już lawinowo. Kumulacja zarazy nastąpiła w sierpniu. Tak opisał te wydarzenia nauczyciel, pisarz i działacz Piotr Paliński. W sierpniu umarły 304 osoby, a w ogóle od czerwca aż do marca następnego, 1710 roku, 567 osób. Latem tegoż roku umarło kolejne 300 osób. Umarłych chowano początkowo na cmentarzach, mianowicie na Bielawach, a później na miejscach, gdzie zastano zwłoki umarłych. Po ulicach i drogach, w ogrodach i na polu, w lasach, jak się rzekło, lesisku i wielbie, dokąd nieszczęśliwi się schronili, by ujść śmierci. W klasztorze umarło 3 zakonników,
kilku braciszków i służących. Także w czerwcu 1709 roku choroba zaczęła szerzyć się w Szamotułach. Wszystko zaczęło się w karczmie dziedzica na targowisku, gdzie w ciągu 3 dni zmarło 5 osób. Następnie zaraza rozszerzyła się na miasto i przedmieścia. Zmarłych chowano na wszystkich cmentarzach szamotulskich, to jest przy kościołach, ale też w sadzie na targowisku i na łąkach gałowskich. Czy ludzie w tamtych czasach mieli w ogóle jakąś szansę w starciu z dżumą? Nie, nie mieli. Mogli liczyć wyłącznie na łód szczęścia i wytrzymałość własnych organizmów. Nie istnieją żadne naturalne lekarstwa na tę chorobę. Można wyleczyć ją wyłącznie antybiotykami i to wdrożonymi jak najwcześniej. Jednak jeśli lekarz nie szkodził bardziej niż pomagał, jego działania mogły czasem utrzymać chorego przy życiu na tyle długo, by organizm sam wygrał walkę. Gdyby ówcześni medycy znali źródła i drogę zarażania, mogliby również, nawet przy braku nowoczesnych lekarstw, choć częściowo ograniczyć jej rozprzestrzenianie się. Ale na początku XVIII wieku nikt nie łączył dżumy ani z własnymi, ani tym bardziej ze szczurzymi pchłami. Rozumiano, że jest jakiś czynnik przedostający się z otoczenia, chorych osób lub ich rzeczy i szkodzący pozostałym, nikt jednak nie wiedział, co to było i jak działało. Prawdziwy sprawca, pałeczka dżumy, wciąż pozostawał nieuchwytny. Co prawda, pod koniec XVII wieku zobaczono już pod mikroskopem pierwsze mikroorganizmy, ale była to wiedza świeża i krążąca w wąskich kręgach uczonych, która nie przekładała się jeszcze na praktykę lekarską. A nawet kiedy wiedza o istnieniu tego niewidzialnego, gołym okiem świata się upowszechniła, to bardzo długo nie brano malutkich żyjątek za przyczynę chorób. Przyczyn zakaźnych epidemii lekarze upatrywali za to przede wszystkim w zepsutym, trującym powietrzu. Według tej teorii szkodliwe wyziewy przedostawały się do niego z wilgoci, stojących wód i bagien, gnijących odpadków lub rozkładających się ciał. Mogło przenosić się ono z wiatrem na duże odległości. Powodem zachorowania, oprócz wdychania takiego morowego powietrza, mógł być też według ówczesnych przekonań silny lęk, niepokój i strach przed zarazą. Można było nawet śnić o chorobie i obudzić się z objawami, co opisuje pewien przypadek z Leszna. Mógł ją też powodować jakiś bodziec dostający się do zmysłów, nerwów i krwi, jak na przykład widok, zapach, bliskość chorego, przerażający obraz moru albo sam kontakt z morowym środowiskiem. Wreszcie choroba mogła rozwinąć się na skutek specyficznych właściwości organizmu lub złego odżywiania, przy czym niebezpieczne okazywały się zarówno zbytki w jedzeniu i piciu, jak i spożywanie zepsutego pokarmu i złej wody, jakimi często ratowano się w warunkach głodu. Wobec tak niesprecyzowanego i niewidzialnego przeciwnika chwytano się najróżniejszych metod ochrony i leczenia, od ziół po amulety, czary i modlitwę. Lekarze tradycyjnie za najważniejsze uważali oczyszczenie organizmu z jadu, a więc stosowano upuszczanie krwi, środki wymiotne, przeczyszczające i napotne, podtrzymywano ropienie dymienic. Co prawda w XVIII wieku na 3 pierwsze praktyki jako sposoby leczenia dżumy, na szczęście dla chorych, część medyków już zaczynała patrzeć ostrożniej. Jednym z najbardziej popularnych lekarstw były mikstury na bazie octu i aromatycznych ziół, tak do picia jak i nacierania, przy czym jeśli chodzi o rośliny, to wykorzystywano bardzo szeroką paletę gatunków. Zaleceń, działań i cudownych medykamentów była tak wielka różnorodność, że starczyłoby tego na osobny odcinek. Ziołowe nalewki może i były mało skuteczne, ale przynajmniej do przyjęcia i nieszkodliwe. Im natomiast bardziej będziemy cofać się w przeszłość, tym dziwniej zacznie się robić. Bo chyba nie chcielibyście, aby lekarz zalecał wam przebicie sobie stopy rozpalonym żelazem albo kazał przykładać do ciała ropuchy lub ciepłe jeszcze płuca zabitego psa. O tym, czy pacjent przeżyje, czy też jego chwile są policzone, lekarze starali się wywnioskować z różnych oznak, czasem z obserwacji szybkości postępów choroby, dokładnego jej przebiegu, stanu fizjologicznego pacjenta, jego nastroju i wielu innych, niekiedy mocno wątpliwych przesłanek. Giedroyć podaje ciekawy przykład. Należało wziąć mocz chorej osoby i polać nim świeże, zielone pokrzywy. Następnie poddać je obserwacji. Jeżeli pozostały zielone i jędrne, pacjent mógł się cieszyć, ale jeśli zwiędły i wyglądały na zgniłe, zwiastowało to jego niechybne zejście.
Bardziej niż bezpośrednio na ówczesną medycynę, można było niekiedy liczyć na rozsądne zarządzanie w czasie kryzysu. Władze podejmowały działania zapobiegawczo-ochronne na podstawie zaleceń lekarzy. W okresach wcześniejszych epidemii często powoływano specjalnych tymczasowych przedstawicieli władzy, tzw. burmistrzów powietrznych, którzy mieli za zadanie wydać odpowiednie dyspozycje i pilnować ich przestrzegania. Wyznaczano też morowych notariuszy, których zadaniem było odwiedzanie chorych oraz spisywanie i pilnowanie testamentów, aby w okresie wzmożonych zgonów nie wkradł się bałagan w sprawy majątkowe obywateli. Jednak czy ta praktyka została zachowana podczas XVIII-wiecznej epidemii? Taką funkcję utworzono na pewno w Warszawie. Niemniej część władz miast, jak już wcześniej wspomniałem, starała się radzić sobie z problemem i nie uchylała się od obowiązków w trudnych czasach. Intuicyjnie i zapewne na podstawie obserwacji i doświadczenia z przebiegu wcześniejszych epidemii rozumiano potrzebę ograniczenia kontaktu między ludźmi. Stosowano izolację chorych, zamykając zapowietrzonych w domach i starając się zapewnić im środki do życia w tym czasie. Niekiedy przenoszono ich do specjalnie przeznaczonych szop czy baraków w oddaleniu od miasta i tam organizowano dla nich opiekę. W pierwszej kolejności w orbitę zainteresowania władz popadali włóczędzy, żebracy i miejscowe panie lekkich obyczajów. Co prędzej pozbywano się ich z miasta jako grup zwiększonego ryzyka. Niekoniecznie oznaczało to wygnanie. Często tych ubogich umieszczano właśnie w budach za murami, dostarczając im pożywienie. Zakazywano zgromadzeń i zabaw, zamykano karczmy i szkoły, odwoływano jarmarki i rozwiązywano sejmy, wdrażano kwarantanny dla ludzi i towarów. Unikano kontaktu nie tylko z chorymi, ale też zmarłymi i ich rzeczami. Wyznaczano specjalne służby przeciwmorowe, kopaczy, o których już mówiliśmy, i miejsca przeznaczone na pochówek ofiar epidemii. Zwłoki grzebano szybko i najlepiej w oddaleniu od miasta, bez tradycyjnych ceremonii. Bezwzględnie zakazywano używania i sprzedaży przedmiotów czy odzieży po zmarłych. Po ustaniu zarazy to, co się dało wyszorować lub odkazić, odkażano z zachowaniem środków ostrożności, resztę palono. Jako środki odkażające stosowano łuk, siarkę czy ocet. Wydawano zarządzenia, szkoda, że dopiero w obliczu zbliżającej się zarazy, mające utrzymać czystość w mieście. Usuwano z ulic wszelkie odpady, a zwierzęta inwentarskie nakazywano trzymać w wystarczającej odległości od domostw i nie pozwalano na ich włóczenie się samopas. Mieszkania zalecano wietrzyć regularnie i to koniecznie od strony północnej, uznawanej za suchą i bezpieczną. Na ulicach palono też całodobowo ogniska, które miały osuszać powietrze. Dwa ostatnie przykłady, jak sami rozumiecie, to efekt teorii o wilgoci. Po wygaśnięciu epidemii zalecano szorowanie ścian domów lub bielenie ich wapnem. W chałupach sklepiskiem nakazywano wybierać odpowiednio głęboką warstwę ziemi i zastąpić ją świeżą. Jednym z bardzo ważnych zadań miasta było zapewnienie mieszkańcom na czas epidemii zapasów żywności i dostępu do czystej wody. Starano się także zorganizować pomoc lekarza lub choćby cyrulików, zapas medykamentów i posługaczy dla odizolowanych chorych. Żeby to wszystko ogarnąć, potrzeba było nie tylko dobrej organizacji, ale i sporych środków finansowych. Wiele z tych zarządzeń było bardzo rozsądnych, ale niestety niewystarczających. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w teorii brzmią dobrze, ale w miarę jak zaraza w mieście się rozkręcała, dyscyplina władz i obywateli słabła, a porządek ustępował miejsca strachowi, chaosowi i zwykłej ludzkiej desperacji. Po 1710 dżuma stopniowo odpuszczała. Pojedyncze przypadki w Wielkopolsce pojawiały się do końca 1713, aż zaraza wygasła ostatecznie. Skala spustoszeń była ogromna. Straty w ludności sięgały być może nawet 1/3. Był to łączny skutek wojny, epidemii, głodu i migracji. Część ludności opuściła region i udała się, w jej zdaniem, bezpieczniejsze strony, np. na Śląsk. W Rawiczu jeszcze w 1714 roku wzywano obywateli, którzy wyjechali, do powrotu pod karą przymusowego odsprzedania ich nieruchomości. Podobny dekret ogłosił w Wągrowcu opat Jan Chryzostom Benedykt Gniński, dając sukcesorom zmarłych 3 lata na powrót do miasta i zainteresowanie się swoją własnością pod groźbą przepadku mienia. Nie wszystkie miejscowości ucierpiały w równym stopniu. Mieszkańcy niektórych wsi jak Bielawy, Budzica, Ochle Małe, Wąsosze czy Junpole wymarli co do jednego. Leszno zaliczyło łącznie stratę ponad 5000 obywateli, Śrem 1000, a Wałcz i okolice około 2000 ludzi.
Małe miasteczka popadały w ruinę, a ich krajobraz musiał być smętny. Przytoczę tu opis z wizytacji Słupcy z roku 1710. Ludzi powymierała siła powietrzem. Ruina wielka. Po ulicach chwasty, badyle porosły, błotniska. Którzy pozostali jeszcze po budach mieszkają. Odbudowę Rawicza po epidemii nazywano wprost nowym założeniem miasta. Ale jednym z najbardziej doświadczonych był Poznań, do czego przyczyniła się w dużym stopniu nieodpowiedzialność tamtejszych władz. Z około 12–14 tysięcy ludzi pozostało w nim jedynie 3 tysiące. Miasto zostało na jakiś czas zwolnione przez Augusta II Mocnego z płacenia podatków na rzecz państwa. Nie było też zobowiązane do dostarczania rekrutów do wojska koronnego. I w końcu, aby uzupełnić straty w ludziach i tchnąć życie w zrujnowaną wojną i epidemią gospodarkę, władze miejskie, najprawdopodobniej pod wpływem namowy poznańskiego biskupa Krzysztofa Szembeka, wpadły na pomysł sprowadzenia osadników z okolicy Bambergu we Frankonii. Mogli oni osiedlać się w okolicznych wsiach, które dziś w większości są dzielnicami Poznania, na bardzo korzystnych warunkach. Najważniejszym kryterium było wyznanie. Przybysze musieli być katolikami. Kontrakty podpisywano z chętnymi od 1719 roku, a osadnicy przybywali w ciągu 30 lat w 4 rzutach. Szybko się zasymilowali, ale pamięć o nich wciąż pozostaje żywa. Poznań to fajny przykład, ale nie zmienia faktu, że wraz z ubytkami demograficznymi nastąpiła ogromna zapaść gospodarcza w kraju i regionie. Kolejna, bo przecież nie dalej jak 50 lat wcześniej Wielkopolskę przeorał potop szwedzki. Wszystko to rodziło biedę, podejrzliwość i zaciętość. Ludziom żyło się jeszcze ciężej, a perspektywy nie napawały optymizmem. Nie było to jednak ostatnie wyzwanie, jakie los rzucił Wielkopolanom. Ciekaw jestem, czy podobał się Wam odcinek. Jeśli tak, to dajcie łapkę i wciągnijcie nasz kanał na swoją listę. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich bardziej ogólnych materiałów o Wielkopolsce. Tymczasem powrócimy do świata zbrodni i występku. Kolejna historia będzie z rodzaju tych krwawych i z użyciem broni palnej. Zapraszam na odcinek pod tytułem Zasadzka przy młynie. Pozdrawiam i do zobaczenia.